Witaj, piękna istoto, siostro, bracie w świetle. To będzie szczególne nagranie, wyjątkowe, ponieważ jest taką mówioną wersją posta, który wypuściłam ostatnio na swoim profilu na Facebooku. I taki impuls przyszedł, że jest tam na tyle dużo i ważnych treści, które mogą być inspiracją, aktywacją dla ciebie, że te treści może właśnie w takiej bardziej przyswajalnej formie do odsłuchania, nie do przeczytania, bardziej mają szansę trafić do ciebie, może do innego trochę grona odbiorców. No i jeszcze to, że te litery, które można przeczytać na Facebooku, tu jednak zabarwione są energią mojego głosu, emocjami, które wibrują w tych literach układających się w słowa i zdania, więc może w jakiś sposób będzie to jeszcze bogatsze niż tylko pisany tekst, opatrzony tam wyjątkowymi 2 zdjęciami, które dzieli 10 lat, bo post ten i ta opowieść, którą w tym nagraniu składam Tobie w darze, nawiązuje do ważnej dla mnie rocznicy i ważnego dla mnie dnia. Jest to dzień 4 lipca i w tym roku po raz pierwszy świętowałam tego właśnie dnia swoje imieniny. Imieniny Elżbiety, które dotąd obchodziłam 19 listopada, tuż po swoich urodzinach, które mam 15 listopada, więc miałam co roku taką urodzinowo-imieninową kumulację. A impuls do tego, żeby w tym roku było inaczej, żeby te imieniny po raz pierwszy świętować właśnie 4 lipca, przyszedł kilka dni wcześniej, kiedy nagle wszechświat podświetlił mi, że wśród wielu solenizantów tego dnia jest nie tylko moje imię Elżbieta, ale także imię w szczególny sposób nawiązujące brzmieniem do imienia najbliższej mi we wszechświecie istoty, do ziemskiego, aktualnego przejawienia mojej odwiecznej miłości, którą znałam pod wieloma imionami w wielu czasach i przestrzeniach, tak jak ona znała mnie. Dlatego spontanicznie i naturalnie mogła mnie obdarować na przykład takimi słowami. I tu cytaty z maili sprzed już 10 lat. Moja miła, o tak wielu imionach i jedynym w swoim rodzaju, szczerym sercu. Moje świat Elko, moja ukochana Elu z prawdziwej i pięknej bajki. To natychmiastowe rozpoznanie dusz w obecnych naszych ziemskich postaciach nastąpiło właśnie 4 lipca, przed równo 10 laty, będąc pierwszym spotkaniem z kimś, kogo się zna od zawsze, odkąd światło niosło informacje o nas, w czyich oczach poznaje się i wita siebie. To jeszcze kilka cytatów zdumiewającej spójności, obustronnego odczuwania duchowej głębi tego doświadczenia. I jeszcze jeden dłuższy cytat, będący całym mailem wysłanym do mnie w odpowiedzi na mój mail, który nazwałam znów coś z Facebooka, ponieważ podzieliłam się z tą najbliższą mi we wszechświecie istotą różnymi inspirującymi cytatami, właśnie znalezionymi na Facebooku, no już w sierpniu. Światełko moje, jaśniejące takim pięknem, że przeszłość i przyszłość rozpuszcza się w Twoim blasku,
a teraźniejszość otwiera szeroko drzwi. Długo stałem na progu, nie mogąc po omacku odnaleźć klamki w ciemności. Pukałem tylko nieśmiało i zbyt niepewnie, w obawie, że może mnie przywitać ktoś zbyt wielki, piękny i mądry, przez co poczułbym się urażony. Nie zwracając zbytniej uwagi na cytaty, które mogłyby doprowadzić do refleksji, biegłem czyjś bieg, nie swój. Ogrzana Twoim ciepłem, odparowała mgła zasnuwająca moje oczy. Ujrzałem Ciebie i Twoje piękno. Moje oczy otworzyły się szerzej, błysnęła w nich iskra, wstrzymując na chwilę oddech. Poczułem, że nie mam już pragnienia bycia lepszym od kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie mogę na powrót stać się sobą, wolnym sobą. Jestem wdzięczny, że Twoje księżycowe zaproszenie krążyło w przestrzeni i odnalazło mnie jako właściwego adresata. Z ufnością obmywam się w każdej fali wspólnych chwil i nadzieją, że wypełnią cały akwen naszej przestrzeni, by w pełni brzmiało w nas życie. Ty jesteś tą kobietą, przed którą otworzyłem serce. Dziękuję, że się spotkaliśmy. Twój mężczyzna o bratniej duszy i spojrzeniu, które widzi Ciebie. Przed rokiem 2015 data 4 lipca była dla mnie przede wszystkim dniem urodzin mojej mamy, Marianny Ireny Skotnickiej z domu Zakrzewskiej, która na pewnym etapie swojej drogi postanowiła iść dalej z nową tożsamością Weroniki Darii Poznańskiej. Kłaniam się jej drodze i jej imionom, zarówno tym dawnym, jak i tym nowym. 4 lipca urodziny świętuje także inna bliska i ważna dla mnie istota, Zbyszek Chrynda, Zbigniew Czesław Chrynda, mistrz Reiki, który w marcu 2019 roku ku obopólnej naszej wdzięczności i wzruszeniu, zgodnie z tradycją Reiki dopełnił moją inicjację na mistrza, uzdrowiciela i nauczyciela. Niejako zakorzeniając to, czym w sposób absolutnie mistyczny zostałam uhonorowana i ukoronowana przez źródło w październiku 2018 roku po przejściu nieopisywalnej słowami i nieobejmowalnej rozumem duchowej transformacji, którą nazywam swoją rewolucją październikową. Nieustająca wdzięczność jest we mnie za to doświadczenie i za obecność tego ziemskiego mistrza na mojej drodze. 4 lipca jest też dla mnie datą ważną w symbolicznym aspekcie amerykańskiego święta niepodległości, ponieważ wolność i niezależność to jakości kluczowe dla mnie we wszystkich przejawach istnienia. I fakt, że to święto amerykańskie też ma znaczenie. Ameryka, a zwłaszcza jej rdzenni mieszkańcy, to bardzo ważne dla mnie doświadczenie na drodze rozwoju duszy. Tak samo jak dla wspomnianej najbliższej mi we wszechświecie istoty, z którą w tym ziemskim doświadczeniu wszechświat splótł nasze życiowe drogi po raz pierwszy właśnie 4 lipca. 4-7, co daje razem mistrzowską 11.
Co jeszcze bardzo znamienne, 11, ta mistrzowska liczba, zapowiadająca jakby drogę obojga mistrzów, którzy w tym momencie się rozpoznali i aktywowali na tej drodze. Ta mistrzowska 11 była również wpisana w nazwę wydarzenia, na którym zadziało się to magiczne spotkanie i aktywacja. W roku 2015, 215, czyli razem 8 nieskończoności. A razem cała data 4, 7, 2, 0, 1, 5 daje 10, która się redukuje do cyfry 1. Symbolicznie zwiastując koniec jednego cyklu i początek nowego. I właśnie to zadziało się dla nas obojga równo 10 lat temu. I 125 pełni księżyca temu. Co jakiś czas przychodzi impuls, żeby to podliczyć. 125, czyli też 8 nieskończoności, 1, 2, 5. I w 2015 roku było to pod światłem lipcowej pełni w Koziorożcu, o jakże znamiennym wówczas haśle droga życia. I w tym roku ta sama pełnia w Koziorożcu, lipcowa pełnia, przypada 10 lipca. I znowu mamy tutaj 1 z 7, które też tworzą 8 nieskończoności. I to bardzo znamiennie składającą się z 1 i 7, które są liczbami urodzenia nas obojga. Tak nieskończenie się łączących. I ta pełnia księżyca w Koziorożcu w tym roku opatrzona jest hasłem przebłysk z przyszłości. Piękny, wnikliwy opis tej pełni zamieszczam w osobnym nagraniu, niosącym wiele inspiracji i również wsparcie, by własną przyszłość kreować świadomie. I ta 125. pełnia księżyca na tej naszej 10-letniej drodze, biegnącej czasami razem, przez wiele lat, osobno, w ziemskim oddaleniu. Poprzedzona była minionym nowiem księżyca w Raku 25 czerwca. W Raku, który jest dla mnie i tej najbliższej mi we wszechświecie istoty tak zwanym znakiem księżycowym moon sign, czyli w chwili narodzin, choć w różnym czasie dla nas obojga, księżyc znajdował się w znaku Raka, czyli w swoim astrologicznym domu. I też bardzo znamiennie hasłem tego nowiu jest powrót do źródła, a data tego nowiu tworzy mistrzowskie 22, a data z godziną mistrzowską 11, czyli 2 ważne liczby mistrzowskie otaczają jakby energią liczb, otaczają ten nów miniony w znaku Raka, poprzedzający tą 125. pełnię na tej naszej drodze. Wdzięczność, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność za te wszystkie znaczące synchroniczności i wtedy, i teraz, a przede wszystkim za te wszystkie aktywacje, które zadziały się dla nas obojga, prowadząc do bezwarunkowej miłości, również na osobno biegnących drogach przez te niezwykłe 10 lat. I w tym miejscu opowieści, tak jak w tym miejscu mojego źródłowego posta na Facebooku, dodałam uzupełnienie, które wypuściłam w noc tej pełni w Koziorożcu przypadającej na 10 lipca. Takie uzupełnienie sprowokowane jednym z komentarzy, który został zamieszczony pod tym postem. Zebrał on sporą liczbę komentarzy, sporo interakcji wywołał, za co ogromna wdzięczność i jeszcze raz podkreślenie, jak ważne są dla mnie takie interakcje, jak mnie radują. Więc już dziękuję
piękna istoto, która tego słuchasz, za oddźwięk, za jakieś słowo, zdanie albo cały długi komentarz, uwielbiam takie długie, o tym, co ta opowieść w tobie obudziła, jaką robotę w tobie zrobiła. No ale wracając do jednego z komentarzy, przypomniał mi ten komentarz dotyczący zdjęcia, jednego z tych 2 zdjęć, którymi opatrzyłam i post, i teraz opatrzę to nagranie. 2 fotki, które są jakby ramami granicznymi właśnie tego dziesięciolecia tej drogi rozwoju dusz, równolegle dziejących się między mną a tą najbliższą we wszechświecie istotą. Jeden z wielu przykładów takich niezwykłych synchroniczności, jakie się między nami działy i wciąż w jakimś stopniu dzieją. Związana jest ta synchroniczność z moją fotką tą sprzed 10 lat. Zrobił ją w drugi weekend stycznia 2015 roku wśród mnóstwa innych świetnych zdjęć Adam Zgut, gitarzysta zespołu Sin, który współtworzyłam w latach 2012-2016 jako wokalistka i autorka tekstów. Jest tutaj na kanale cała osobna playlista z tego czasu. Ogromna wdzięczność jeszcze raz i za tę fotkę, i za cały ten fantastyczny wyjazd koncertowy na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak bogaty w uskrzydlające doświadczenia sceniczne i wszelkie pozasceniczne interakcje. Niezwykła jest historia tej fotki. Przeleżała ona sobie na dysku w katalogu z setkami zdjęć z tego wyjazdu aż do końca lipca 2015 roku, kiedy to wybierając się w sierpniu na muzyczne warsztaty, miałam organizatorom podesłać jakąś fotkę na identyfikator, więc raczej portretową z możliwie wyraźną twarzą. I tak trafiłam do tego wspomnianego katalogu i zaczęłam szukać możliwości wykadrowania swojej buźki z któregoś z tych styczniowych zdjęć. I dopiero po wykadrowaniu tego zdjęcia, na którym było oryginalnie dużo tła, wydobyła się moja twarz i oczy, które mnie samą tutaj zachwyciły. Do tego stopnia, że wrzuciłam ten kadr na zdjęcie profilowe moje na Facebooku. I wyobraź sobie, że w ciągu jednego dnia to zdjęcie zebrało ponad 100 lajków, co po raz pierwszy mi się zdarzyło. I tu dochodzimy do niezwykłej synchroniczności, która się wydarzyła z udziałem tej fotki między mną a tą najbliższą we wszechświecie istotą, o której wspominam i w tym pisanym poście, i w tej mówionej opowieści, choć świadomie nie ujawniam danych jej ziemskiej postaci, honorując jej prywatność. Na fali zachwytu i mojego, i moich znajomych facebookowych wysłałam tę fotkę ukochanemu. Tak go w skrócie i dla uproszczenia nazywam, chociaż jest kimś o wiele, wiele więcej. No i on nie tylko też się zachwycił, ale odwzajemnił się własną fotką, która w tym samym czasie zrobiła bardzo podobną furorę w lokalnej prasie i w jego zakładzie pracy. Profilu na Facebooku jeszcze wtedy nie miał, bo pewnie też by ją dał na profilowe. No i ja, zachwyciwszy się nią tak samo, a nawet 100 razy bardziej, zrobiłam coś, co nigdy dotąd nie przyszło mi do głowy. Spontanicznie dodałam to zdjęcie w telefonie przy jego numerze. Jako jedyne. Przy żadnym innym kontakcie nie miałam zdjęcia. I nie mam zresztą do dzisiaj. Kiedy mu o tym wspomniałam w rozmowie telefonicznej, na moment zapadła cisza, bo on z wrażenia zaniemówił. A potem powiedział, że z moim zdjęciem spontanicznie zrobił to samo i że też jest to jedyny kontakt ze zdjęciem w jego telefonie. Mnóstwo się wydarzyło i wciąż wydarza, mimo wielu lat fizycznego oddalenia, takich właśnie sytuacji, słów, działań, które są dla siebie lustrami, tak jak my oboje na drodze misji naszych dusz.
co pięknie ilustruje ostatni obrazek, którym opatrzyłam ten swój facebookowy post i który teraz w tym miejscu wstawiam dla Ciebie jako ilustrację w tym nagraniu. Dodam jeszcze drugie uzupełnienie sprowokowane innym z komentarzy pod wspomnianym postem, za który też bardzo dziękuję, jak za wszystkie. Że wszystko jest naszym wyborem. To, czy świętujemy, czy nie, też. Ja lubię korzystać z każdej okazji do świętowania i celebrowania, honorując przy tym swoje imiona, z których energią czy potencjałem łączyłam się świadomie, stopniowo, latami do tego dojrzewając. 10 lat temu, kiedy była zrobiona ta pierwsza fotka, jeszcze byłam tylko Elą. Jeszcze nie utożsamiałam się z Elżbietą, bo raziło mnie to ży. A może po prostu przerażał mnie królewski majestat tego imienia? W miarę jak zaczęła się budzić we mnie odwieczna moc mojej istoty, moja boskość, zaczęłam odpamiętywać to, kim i po co jestem, właśnie tu, właśnie teraz, właśnie taka, jaka jestem. I stałam się gotowa, by pokłonić się własnej wielkości i z godnością nieść nie tylko jedno, ale 2 królewskie imiona: Elżbieta, Anna, jak korony wszystkich wielkich królowych, które je nosiły, po to, by móc innym przypominać o ich królewskiej wielkości i mocy. Po to, by moja boskość, uświadomiona i ucieleśniona, mogła w innych, w Tobie też, piękna istoto, aktywować Twoją własną boskość. I w tym miejscu została mi przypomniana jeszcze jedna niesamowita synchroniczność między mną a tym odwiecznym ukochanym, który w swojej ziemskiej postaci też ma 2 imiona. Ale w momencie, kiedy Wszechświat nas po raz pierwszy w tym życiu spotkał, używał tak jak ja tylko jednego, również bardzo rzadko pełnego brzmienia tego imienia. Raczej skrótu, tak jak ja, Ela. Jaką niesamowitą radość sprawił mi Wszechświat, tak zwanym przypadkiem, po latach pokazując mi 2 pełne, ujawnione światu imiona. Oba w niezwykły sposób wyznaczają jego misję na to życie, tak jak moje wyznaczają moją ścieżkę. Moje indywidualne założenie na to doświadczenie duszy. Kolejny przykład takiego lustra. I to lustra, które się dzieje niezależnie od fizycznego kontaktu, oddalenia, od braku wieści, co się po tej drugiej stronie lustra dzieje. To jest po prostu wynikiem współdziałania naszych duchowych esencji. Niezależnie od tego, co akurat robią i wybierają nasze ziemskie umysły i nasze ziemskie ciała. W naszych imionach zakodowane jest to, po co przyszliśmy tu na ziemię. W jaki sposób, poprzez jakie doświadczenia nasza wieczna istota pragnie przejawić swoje unikalne barwy, częstotliwości, światła. By ułatwić nam to odkodowywanie, na różnych etapach naszej drogi Wszechświat podsyła nam różne narzędzia, między innymi astrologię czy numerologię, do których tutaj nawiązuję, czy tradycje różnych kultur. To są tylko aż przyrządy nawigacyjne na oceanie nieskończonych możliwości, które wskazują nam punkty orientacyjne i szlaki na mapie życia, tak by łatwiej nam było dotrzeć do naszych portów przeznaczenia. Więc one same w sobie tak naprawdę nic nie znaczą. One są tylko kontekstem naszej opowieści, pewnym kluczem do rozkminiania. Rozkminiania nie tyle rozumem, co zharmonizowanymi, czystym i otwartym umysłem i sercem.
I podzieliwszy się tym wszystkim, co chociaż tak bardzo osobiste, być może aktywuje w tobie, siostro, bracie w świetle, to coś więcej, co w głębi serca przeczuwasz, nawet jeśli jeszcze się nie objawiło. Na koniec dzielę się wierszem spisanym kiedyś z wiadomości nagranej dla mnie na poczcie głosowej przez tę najbliższą mi we wszechświecie istotę, ukochanego, ukochaną, boskiego partnera w świętej kreacji, bratnią duszę, przyjaciela i mistrza, któremu kłaniam się z wdzięcznością w tym miejscu, który na różnych poziomach istnienia wspierał mnie i towarzyszył przez te 10 lat w mojej unikalnej drodze do mistrzostwa, tak jak ja od lat towarzyszę Jemu, wspieram i błogosławię Jego unikalną drogę do mistrzostwa. I ten wiersz teraz mam zacytować na koniec tej opowieści. Powrót do korzeni. Witaj, moja skło o wilczych oczach, śpiewem uskrzydlona jak ptak. Przybędę po twój uśmiech, który w pełni rozjaśni twoją twarz na mój widok. Odchodząc, zabiorę jego część, by znów czekała w nowiu, jakby przygaszona. Nasycę się twoim blaskiem, a ty mi go oddasz z ufnością, bo jego odbicie w moich oczach powróci do ciebie, rozjaśniając wszystko na naszej drodze, bajecznie rozgwieżdżonej. Kosmos, dotąd odległy, ustąpi nam miejsca. Z jego perspektywy spojrzymy na Ziemię, na Matkę, na Księżyc, na Ojca i zaufamy sobie samym i sobie nawzajem i temu, co nas czeka. To zostało napisane przez ziemską postać odwiecznego, ukochanego, bardzo wtedy połączonego ze swoją boską istotą w sierpniu 2015 roku. I to dzięki tym 10 latom temu, że bezgranicznie zaufałam i zyskałam tę kosmiczną perspektywę, mogę teraz, łącząc w sobie niebo i ziemię, już w swojej własnej pełni, wysyłać we wszechświat światło. Na przykład jak w tym wierszu spisanym spontanicznie i nagranym podczas majowej nocy, którym już się tutaj podzieliłam w osobnym nagraniu, które w tym miejscu linkuję w prawym górnym rogu. A także tym wierszem, który spłynął teraz, właśnie w ten rocznicowo-imieninowy czas, podobnym strumieniem energii w słowach 3 lipca, a dopełniony został 4 lipca, właśnie tę 10. rocznicę tego kluczowego spotkania. Ten wiersz nosi tytuł Ekstaza i również linkuję go w prawym górnym rogu. I jeszcze w tym nagraniu podzielę się taką niezwykłą ciekawostką, jaką umieściłam w opisie tego nagrania wiersza Ekstaza. Ta ciekawostka, która objawiła mi się dopiero po tym, jak to nagranie zilustrowałam 2 fotkami selfie, które ostatnio spontanicznie zrobiłam. I złapałam w nich jakąś taką niesamowitą grę światła i cienia, która sprawiła, że w sposób niewytłumaczalny, bez żadnych dodatkowych graficznych zabiegów, te portrety wyglądają jakby były popiersiami, bo reszta ciała zlewa się z cielistą ścianą. I idealnie to w moim odczuciu ilustruje ten bardzo znamienny fragment wiersza, który przywołam jeszcze w tym momencie. W tej chwili skóry już nie ma, bo nie ma granic żadnych.
I znamienne jest też to, że akurat nie miałam na szyi i ramionach nic prócz wyjątkowego naszyjnika, urodzinowego daru właśnie od tej najbliższej mi we wszechświecie istoty. Ten naszyjnik wręczony mi został w listopadzie 2015 roku z pięknym, bardzo symbolicznym wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych jego elementów. Turkusy, jak twoje ukochane morze, korale, jak koralowe wyspy szczęśliwe i 3 srebrne piórka, jak 3 różne ścieżki, na których niesiesz swoje światło. Czyli te 3 piórka to pisanie, granie, śpiewanie, drugie piórko to wydawanie twórczości innych, a trzecie piórko to ta droga uzdrawiania, szeroko pojętego uzdrawiania i aktywacji. Ten wyjątkowy naszyjnik, który, i tu też cytat, jakby zawsze był twój, od tamtego czasu towarzyszy mi niemal na co dzień, cudownie mnie zasilając te wszystkie ścieżki, zaklętą w nim energią bezwarunkowej miłości, w jakiej został mi podarowany, wraz z bliźniaczą bransoletką, z jednym piórkiem. I tu znowu cytat, w którym symbolicznie jestem ja, wspierając cię zawsze, nawet jeśli z daleka. Ekstaza. Ten wiersz dedykuję Tobie, piękna istoto, która tego słuchasz. Z błogosławieństwem, by taki ekstatyczny błogostan, bogostan trwał i w Tobie, niezależnie od tego, czy kochasz się z ukochaną osobą, czy z ukochanym, ukochaną w sobie, czy kochasz się z całym istnieniem. Siostro, bracie w świetle, z całego serca i z głębi istoty dziękuję Ci za przejęcie darów energii i światła w słowach, obrazach, dźwiękach, którymi się tutaj z Tobą dzielę. Jeśli tak poczujesz i tak wybierzesz, i Ty mnie możesz obdarować swoją energią. Czy to będzie ikonka reakcji, komentarz, dołączenie do grona subskrybentów kanału, czy wirtualna kawa na Buy Coffee. Już za to dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Z miłością, w miłości, dla miłości. Konha. Tu i teraz Elżbieta Anna Kołodziejczyk, czyli Ela Ania albo El Anka.